Siemanko, sobota dzisiaj, godzina 16. Siejemy kukurydzę u pana Waldka. Możecie kojarzyć to pole, na którym kosiliśmy, później głęboszowaliśmy, oraliśmy, mulczowaliśmy, także pole dosyć ciężkie do uprawy, ale to zaraz. Można powiedzieć, że nudzimy się dzisiaj troszeczkę w kabinie, z tego względu, że całą robotę robi za nas i Sabas, i nawigacja. Ale po kolei. Siejemy dzisiaj od rana, można powiedzieć, już siejemy, no trochę hektarów już zrobiliśmy, z 10, 12. Mieliśmy trochę przejazdów drogą, trochę też tam live'a robiliśmy, przez to nie spieszymy się jakoś. Jeździmy z prędkością 10 km na godzinę, co no, daje nam jakąś tam fajną wydajność, około 4 hektarów na godzinę. Zależy ile mamy postoju. Też troszeczkę musieliśmy przejechać drogą taką polną, tam nie szło pospieszyć. Pan Waldek przywiózł nam nawóz i nasiona na pole swoim pronarem. Także fajnie to idzie, bo możemy w miarę szybko ładować do pełna. Zasypujemy nasiona do pełna i działamy. Podsiewamy dzisiaj 150 kg nawozu i do tego siejemy na hektar. Umieszczamy na hektarze 73 tysiące nasion. 73 tysiące nasion na hektarze i 150 kg nawozu na hektar. Ziemia tutaj zróżnicowana, nawet można teraz fajnie pokazać, jak z góry tutaj rzut wygląda. Może telefon tego nie oddaje, ale naprawdę tutaj jest spora mozaika. Z tego względu, że tutaj, gdzie jesteśmy teraz, czyli na górze pola, mamy tak naprawdę ziemię macierzystą i tutaj nic z tym nie było robione. Ale dojeżdżamy teraz już do połowy pola i od tego miejsca robi się żółto. Mamy tutaj nawiezioną ziemię. To pole kiedyś, jak rozmawiałem z Leszkiem, z naszym znajomym rolnikiem tutaj zaprzyjaźnionym i z samym panem Waldkiem, pole było co najmniej, ale to co najmniej 3 metry niżej. 3 metry zostało nawiezione i to niestety no niekoniecznie dobrej ziemi, tylko takiej ziemi gdzieś tam wybranej z budowy, jakieś gruzy. O, tu można pokazać, już nie zdążysz chyba operator, ale leżała nawet kostka brukowa, słuchajcie, kamieni jest tutaj sporo. O, następna kostka, nie zdążysz, tutaj przy kole, pewnie nawet nie będzie widać. Ale no niespodzianki są naprawdę niemałe. Na tym polu zaczynaliśmy tak naprawdę pracę i współpracę z panem Waldkiem w zeszłym roku. Kosiliśmy kukurydzę tutaj, po czym od razu robiliśmy mulczowanie, aby zrobić dla Was live'a. Później robiliśmy wczesną wiosną, bardzo wczesną wiosną, próbę wjazdu z głęboszem. To był pierwszy wyjazd tego ciągnika w pole u nas. I no nie ma co gadać, było mokro. Tutaj naprawdę było mokro. Później przyjechaliśmy pługiem, też było mokro, robiliśmy nawet transmisję z tego pola, ale zrobiliśmy pół tylko. To, co tutaj mamy tak naprawdę teraz obsiane już, więcej się zrobić nie dało, bo było zbyt mokro. Później dokończyliśmy tą orkę, to już był marzec, nie? Jakoś koniec marca chyba był, albo połowa marca. Pan Waldek sobie to uprawił, mówił, że nie było łatwo, bo ta ziemia też tutaj to nie jest tak, że jest jakiś piasek pozbierany gdzieś z poboczy i przysypane tutaj. No nie, te 30 cm, mówił, że około 30 cm zostało nawiezione dobrej ziemi. Ale przez lata tutaj orek, nie orek, to już się wymieszało nam troszeczkę, panu Waldkowi się wymieszało z tą dobrą ziemią. No i powstały naprawdę niemałe tutaj niespodzianki, grube kamienie, kawałki asfaltu nieraz się tutaj pojawiają. Co by nie było, my siejemy nawet w najcięższych warunkach, tak jak to w Hiszpanii. Naprawdę spore kamienie są. Mamy do dyspozycji zestaw. O, tam widać pan Waldek nawet kopie i drapie i będzie wyciągał jakąś skałę na pewno. Siewnik hiszpańskiego producenta Sola Velox. W Hiszpanii sami wiecie, jakie są warunki, a jeżeli nie wiecie, to naprawdę jest trudno. Tu można teraz pokazać, będzie kostka brukowa leżała. Nie wiem, czy będziesz w stanie ją zobaczyć. O, także można powiedzieć, że siejemy dzisiaj w Pozbruku, w kamieniach, a nawet w kamieniołomach.
Teraz taka niemiła sytuacja, bo będziemy mieli nakładkę, ale może uda się tego uniknąć. Czekajcie, tylko ja sobie tutaj zmienię w nawigacji i muszę jechać teraz już tutaj. Znaczy nie muszę, mógłbym przesunąć, ale od tego płotu on nierówno jest postawiony, to sobie pojadę na rękę. I jedną sekcję mamy na czerwono, dwie sekcje teraz na czerwono, czyli nam dwie sekcje nie sieją. System Section Control pozwala nam tutaj właśnie na takie fajne dosianie, nie nakładając gdzieś na klinach, tak jak dzisiaj jeździliśmy z Krzysztofem na klinach, no to pozwoliło nam to naprawdę fajnie tutaj popracować bez nakładek. Mamy 6 sekcji wsiewników i 2 belki nawozowe, także no jesteśmy w stanie tutaj bardzo precyzyjnie to wysiewać. Mamy na ten moment na tym polu zrobiony hektar 0,8, tak, hektar 0,9 już nawet teraz wskoczyło, więc troszeczkę pola już za nami. Jesteśmy tutaj, no ile, z 15 minut, mamy jeden poprzeczniak zrobiony, bo no to pole jest takim bardzo nieregularnym kształtem tutaj. I dojeżdżamy, pyk, podnosimy, mamy to. Powiedzmy, że 1/3 jest za nami zrobiona. Muszę się wychylić, bo mamy taki obciążnik niemały z przodu, ale on jest na tyle wąski, że mieści mi się w obrysie maski i zdarza mi się po paru godzinach pracy zapomnieć o nim i gdzieś jak chcę blisko podjechać, to muszę na to zwracać uwagę. Dobra, no i tutaj mamy taki paseczek już posiany, hektar, a całe pole ma 2,90 chyba, więc no 1/3 za nami. Siejemy z prędkością 10 km na godzinę dzisiaj. Nie wiem, czy już wspominałem. Siewnik 6-sekcyjny, podsiewamy 150 kg nawozu i 73 000 nasion na hektar. Mieliśmy pole, na którym sialiśmy 78 000, trochę lepsza ziemia, a tutaj podsiewamy 73 000. Ciągnik Aupax 7240. Co mogę powiedzieć? Ciągnik wrócił dalej do pracy. Czekajcie, ja sobie tutaj wjadę ładnie. Dzisiaj mam operatora kamery, więc jest mi zdecydowanie wygodniej. Zrobimy jeszcze ten przejazd i później zrobimy sobie poprzeczniaki. Praca na nawigacji dzisiaj, coś pięknego, napęd dozujący poza zakresem, napęd 7 i widzę już tutaj, że mi podsiewa 133 kg zamiast 150, czyli informuje mnie, że kończy się nawóz. O, widzicie, czyli czas podjechać pod przyczepę i się załadować, także fajnie. Niektórzy twierdzą, że mechaniczne siewniki i tak dalej. Ja tutaj naprawdę po tych wielu godzinach, które już spędziłem na tym ciągniku, na tym zestawie w sumie z tym siewnikiem, z Isobasem, no mocno się przekonałem, że Isobas Section Control, no jest to XXI wiek, naprawdę XXI wiek, a przy okazji, żeby nie ugniatać pola, objedziemy sobie od razu poprzeczniak, założymy sobie linię na poprzeczniaku. Tutaj prostej nie będziemy robić, tylko krzywą. Także wykorzystamy ten przejazd, jeszcze trochę nawozu jest, to nie tak, że jest pusto. Tu jest taki dosyć głęboki rów, do którego wolałbym nie zawitać. Dobra, jedziemy już do przodu. Nowa linia. Jest, poczekajcie, krzywa. Linia nowa, punkt A. I jedziemy sobie z ręki teraz, mniej więcej muszę patrzeć. Nie mam granic pola tutaj, także będzie nas informować, że nie wysiewa tyle, ile chcemy. 135 kg zamiast 150 zadanych, ale ten jeden poprzeczniak to sobie zrobimy bez problemu. Tylko będzie nas tutaj krzyczał na mnie. Pan Waldek już jedzie ciągnikiem, można go pokazać. No jest resztka nawozu, zaraz dosypiemy i będziemy działać dalej. Do góry. Na siebie.
albo do przodu, o, do góry i gra. Tu mamy końcówkę, która nam się nie zmieściła wcześniej do zbiornika, także teraz ją po prostu dosypiemy. No i to powinno nam wystarczyć. Ile tu mamy? 80-100 kg powinno być. To tutaj mam 100 kg, tu 100 kg i powinno wystarczyć. Do przodu, do przodu, do przodu, dobra, dobra. I nóż potrzebuję. Zamykamy zbiornik, bo zbiornik mamy nadciśnieniowy. On musi być szczelny. Tu mamy uszczeleczkę, która ładnie dolega. Pyk. 4 klamry. I mamy to. Worek zabieramy. Dzisiaj taki wiatr, że masakra. Jeszcze nam zostały 2 jednostki nasion, ale nie sypiemy, bo może nam wystarczy. Czekajcie, nóż jeszcze odłożę. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.